Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tym nietypowym materiale, ponieważ dziś nadszedł czas na prezentację mojej własnej makiety, ponieważ wreszcie ruszyłem 4 litery i wziąłem się do roboty. Moi drodzy, makieta jest skromna i mała, czyli taka na miarę moich możliwości. No ale dobra, dosyć zbędnego gadania, zapraszam Was na prezentację. Moi drodzy, pozwólcie, że opowieść o tej makiecie rozpocznę od opisu tego właśnie budynku. Jak widzicie, jest on bardzo prosty, jednopiętrowy budynek, w zasadzie kamienica. Na dole widzimy szary kolor fasady, a po środku beżowy, natomiast na górze znów odcień szarości. Dach wykonany jest w kolorze grafitowym, a na górze widzimy dziurę, najprawdopodobniej po jakimś pocisku. Budynek jest delikatnie ozdobiony i jak widzimy w niektórych miejscach posiada on znaki czasu, a właściwie znaki wojny, ponieważ jest kilka zadrapań, kilka dziur oraz jedna przede wszystkim dość mocno widoczna dziura na rogu budynku. A więc zanim jeszcze przejdziemy do tego, co dzieje się na zewnątrz, zajrzyjmy do środka tego budynku. Jak widzicie, w środku znajduje się szpital polowy, gdzie widzimy jednego rannego żołnierza, który leży sobie na łóżku, sanitariusza oraz medyka. Do środka przeniesione zostały również nosze, w tle widzimy kilka beczek oraz jakieś skrzynie, a po lewej stronie ekranu możecie zauważyć biurko, na którym leży butelka, zegarek oraz walizka. Natomiast pod spodem, poza niemieckim żołnierzem, znajduje się również mała komoda, w zasadzie szafeczka, skrzynia oraz stolik wraz z krzesłem. Za ścianą odgrodzone zostało jeszcze jedno pomieszczenie, w którym widzimy w zasadzie tylko i wyłącznie skrzynię. Widocznie jest to tył jakiegoś pomieszczenia socjalnego lub też jakiegoś magazynu. A teraz od tyłu, przechodząc do centralnej części makiety, na wyjściu z budynku widzimy jednego niemieckiego żołnierza, który trzyma Mausera w swoich dłoniach. Z tyłu również dostrzegamy jedną beczkę oraz śmietnik oraz kran, z którego wylewa się woda. Za tą delikatną barykadą z worków z piaskiem stoi 5-centymetrowa armata PaK-38. Przy niej stoi żołnierz, który w mundurze roboczym coś przy niej kombinuje, a z tyłu dostrzegamy jeszcze jednego niemieckiego żołnierza, który widocznie zamierza zrobić coś ze znajdującymi się obok skrzyniami. Jak widzicie, wszystko dzieje się niedługo po zakończeniu działań wojennych w tym uroczym miasteczku, którego fragment widzimy na tej makiecie, ponieważ z przodu widzimy kolejnego niemieckiego szeregowca, który prowadzi przed sobą dwóch francuskich jeńców wojennych. Jeden jeszcze dzierży w swojej lewej dłoni karabin. Natomiast centralnie na froncie, który od początku pominąłem, widzimy sanitariusza oraz żołnierza tyłowego, którzy niosą nosze, prawdopodobnie do jakiegoś rannego żołnierza, który znajduje się nieopodal. Obok leja po bombie dostrzegamy jeszcze znak, który prowadzi do Brna oraz dwóch niemieckich oficerów, którzy o czymś poważnym widocznie rozmawiają, co można wywnioskować po ich minach, które nie są zbyt przyjazne. Dziękuję Wam, moi drodzy, że wytrwaliście ze mną do końca tego materiału. Ja, pomimo tego, że jestem swoim największym krytykiem, to uważam, że ta makieta naprawdę ma fajny smaczek i wyszła naprawdę zacnie. Jest to jeden z moich lepszych projektów klockowych, które kiedykolwiek wykonałem. Jestem z niej naprawdę dumny i podejrzewam, że przez dość długi czas będzie ona stała u mnie na półce w stanie niezmienionym, a Was koniecznie zachęcam do napisania swojej własnej opinii w komentarzach, ponieważ wtedy będę wiedział, co może wypada w tej makiecie ulepszyć, co Wam się nie podoba, a co uważacie, że wyszło naprawdę fajnie. Bardzo dziękuję za wytrwanie do końca i tak jak powiedziałem, zachęcam do pisania komentarzy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć i pa pa!